Dzień dobry moi drodzy, znana Wam już bestia o imieniu Hitman ma już ponad 4 miesiące, rezyduje z nami od 3 tygodni, rośnie jak na drożdżach, energia go rozpiera, śmiejemy się, że zachowuje się nieraz jak na dopingu. Oczywiście żadnych zakazanych środków dopingowych nie dostaje, drożdży do karmy też mu nie dosypujemy. Waży już 3,7 kg, czyli odkąd przynieśliśmy go z hodowli przytył 700 gram. Na szczęście w przeciwieństwie do mnie rośnie w górę, a nie wszerz. Podaję Wam tą liczbę w ciemno, bo ważeniem Hitmana zajmuje się małżonka. To znaczy odbywa się to tak, że najpierw waży się małżonka, później waży się razem z Hitmanem. No i oczywiście różnica tych pomiarów to jest prawdopodobnie waga Hitmana. No chyba, że to małżonka przytyła, a nie Hitman. Zdajecie sobie oczywiście doskonale sprawę z tego, że po tych słowach wypowiedzianych przeze mnie przed chwilą może to być mój ostatni nagrany film. Natomiast czego się nie robi dla tak wspaniałej publiczności jak Wy. Jak wygląda menu Hitmana? Na razie kupujemy karmę dokładnie taką samą, jaką jadł u hodowcy. A że sądząc po składzie jest to karma dobrej jakości, a przede wszystkim Hitmanowi smakuje, no to nie widzimy takiej potrzeby, żeby na razie eksperymentować czy cokolwiek mu zmieniać. Jeśli chodzi o suchą karmę, kupujemy Purizona i Taste of the Wheel. Są to karmy bezzbożowe. Mieszamy je właściwie pół na pół. Hitman non-stop tą karmę ma w miseczce, więc kiedy tam taka potrzeba zajdzie, to sobie idzie, przegryzie, łapkami wody popije i idzie się dalej bawić. 2 razy dziennie, czyli rano i jak wracamy z pracy, Hitman dostaje karmę mokrą, White Freedom. Ja to nazywam konserwy w bardzo wielu dziwnych smakach. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie pomyślałem, że tyle tych smaków do wyboru dla kota może być. Pachną bardzo ładnie i nieraz jak człowiek przychodzi głodny z pracy, no i musi czekać na swoją kolej, bo Hitman oczywiście obiad dostaje jako pierwszy, to czując te zapachy sam chętnie takiej konserwy by spróbował. W hodowli raz na kilka dni kociaki dostawały jeszcze gotowanego indyka. Niestety Hitman jako jedyny nie jadł. My eksperymentując zakupiliśmy mu mięso cielęce. I to był chyba strzał w dziesiątkę, bo bardzo mu posmakowało. I teraz co jakiś czas gotujemy mu właśnie wołowinę albo cielęcinę. Najlepiej z takimi lekkimi przerostami. Takie najbardziej mu smakuje. Oczywiście mięso gotowane bez żadnych przypraw, bo jak wiemy duża część naszych przypraw, w tym wszechobecna sól, kotom szkodzi. O ile na przykład psy przez lata przystosowały swój układ pokarmowy do tego, żeby zjadać resztki z naszych stołów, czy ogólnie powiedzmy nasze ludzkie jedzenie, no to koty niestety nie. Jak wiemy, nie powinniśmy podawać kotom naszych ludzkich przysmaków, no bo może się to skończyć poważnymi problemami jelitowymi lub kłopotami z narządem, który i tak u kotów narażony jest bardziej na dużo chorób, to są nerki. Dopełniając menu Hitmana pomyśleliśmy, widząc jak szybko rośnie, że warto byłoby może suplementować mu jakieś witaminy. Niewielka ilość na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Jeśli macie inne zdanie, napiszcie proszę w komentarzu. Wybór padł na pastę witaminową. Oczywiście pasta dla kociąt lub typu junior. Problemem okazał się, jak nam się wydawało, zakup takiej pasty, żeby Hitman chciał ją jeść. Wypróbowaliśmy chyba 4 rodzaje past i kilkanaście różnych rodzajów prób podawania. To znaczy stópki z palca, z talerzyka, mieszając z jedzeniem. No, żaden nie przyniósł rezultatu. Rozwiązanie okazało się bardzo proste. Po prostu Hitman jest bardzo kulturalnym kotem i pastę witaminową je łyżeczką.
Jak widzicie, problemem nie był tu smak, jak nam się wydawało, a po prostu sposób podania, bo Hitman z takim samym zapałem je wszystkie zakupione wcześniej pasty. Podajemy mu tak gdzieś 2-3 cm pasty raz dziennie, najczęściej rano, jak już tam sobie coś przekąsi. Jeśli jesteśmy już przy żywieniu, powiedzmy sobie jeszcze o jednym produkcie, nazwijmy to żywieniowym, choć Hitman dostaje go właściwie bardzo niewiele. Są to ogólnie pojęte smaczki. Jak wiecie, żeby utrwalić w kociaku pewne pożądane zachowania, czyli w skrócie można powiedzieć, żeby go wychować, musimy go za te zachowania nagradzać. I tu z pomocą przychodzą wspomniane wcześniej przekąski w formie smaczków. Mówiąc o wychowaniu, mam tu na myśli przede wszystkim eliminację zachowań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu naszych pupili, a przy okazji, jeśli uda się wykształcić taki kompromis, żeby kociakowi, a i również nam żyło się bardziej komfortowo, to nic tylko się cieszyć, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby za cokolwiek kociaka karać. Pomijając to, że jest to oczywiście niehumanitarne, to najprawdopodobniej odniesiemy zgoła odmienny skutek od zamierzonego. Wiemy, że w niektórych kręgach do tej pory dominuje pogląd, że kotów się nie wychowuje, a wręcz nawet, że kota wychować się nie da. Oczywiście jest to nieprawda. Koty to bardzo inteligentne istoty, chętnie i szybko się uczą. Całkiem śmiało możemy nauczyć naszego pupila takich podstawowych rzeczy, jak na przykład reagowanie na własne imię, a nie tam na kici kici, czy nawet przybijania piątki. Oczywiście nauka tylko w formie zabawy i tylko wtedy, kiedy zwierzak tego chce. Kot szybko się nudzi, a zmuszanie go do czegokolwiek to bardzo zły pomysł. Więc jeśli poświęcimy zwierzakowi na taką formę zabawy jakieś 2-3 minuty dziennie, no to według mnie i tak jest dużo. My przez jakiś czas zatrzymaliśmy się przy wyborze tych przekąsek do nagradzania, czyli tak potocznie mówiąc smaczków. Wypróbowaliśmy chyba kilkanaście różnego rodzaju polecanych smakołyków. Niestety żaden na Hitmanie nie zrobił jakiegoś większego wrażenia, to znaczy jadł, ale raczej na zasadzie takiej, że nadaje się do zjedzenia, to spróbuję. W końcu trafiliśmy, no i teraz wiemy, że Hitman lubi liofilizowane podroby, a najlepiej, żeby to były żołądki kurze. Za taką przekąskę właściwie zrobi wszystko. Jeśli jesteśmy przy żywieniu, to powiedzmy sobie jeszcze, gdzie się podziewają produkty uboczne przemiany materii, czyli jak wygląda ubikacja Hitmana. Kuweta Savic Nestor Jumbo, może tego na filmie nie widać, ale wierzcie mi, duża kuweta, filtr od góry, jak widzicie, żwirek bentonitowy bazyl, biały ze srebrem, wycieraczka, żeby Hitman wychodząc trochę tego żwirku zostawił w tym miejscu, a nie w całym mieszkaniu. I to są produkty dokładnie takie same, jakich używał w hodowli. Poleciła nam je pani z hodowli i myślę, że było to bardzo dobre posunięcie, bo jak widzieliście w pierwszym materiale, Hitman pierwsze co zrobił po wyjściu z transportera, to zwiedził właśnie
pewnie znajomą już kuwetę, więc tu nie mieliśmy problemu, że trzeba go było uczyć czy pokazywać, gdzie ma się załatwić. Po prostu sam sobie znalazł i od tej pory wszystkie potrzeby załatwia tam, nie zostawiając nam żadnej niespodzianki na łóżku czy na podłodze. Dwa pojemniki, które stoją obok kuwety, to są już dla naszej wygody. Pierwszy, większy, to właściwie pojemnik na suchą karmę, zaadoptowany przez nas jako pojemnik na żwirek. Drugi to kosz na kubki, czy też tam żwirek już zużyty. W koszu znajdują się takie worki w formie rękawa, które się po prostu odcina, wiąże, no i tam wsypujemy nieczystości. W środku, jak widzieliście, jest taka zapadka, która skutecznie uniemożliwia wydostawanie się jakichkolwiek zapachów. No oczywiście jest jeszcze dodatkowo zamykany. Bardzo przydatne urządzenie, zwłaszcza gdy na zewnątrz szaleje nawałnica, czy tam strzela piorunami. No po prostu po ludzku nie chce się z kubką Hitmana biec do kosza. Kuwetę staramy się sprzątać na bieżąco, najczęściej 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Przy takim układzie to naprawdę zajmuje niewiele czasu. Łopatką z dziurkami wyciągamy tam ten zbrylony żwirek czy tam kubki, wrzucamy do kosza, pełną już łopatką z dużego pojemnika uzupełniamy żwirek i kuweta właściwie wysprzątana, a Hitman zadowolony. Kończąc powoli, chciałbym przypomnieć, że zwyczajowo wrzucimy Wam jeszcze kilka zdjęć, które udało się wykonać, a wierzcie mi, nie jest to takie łatwe, żeby nie wyszły nieporuszone. Chcemy podziękować oczywiście wszystkim tym, którzy są z nami i subskrybują nasz kanał, czy też lajkują, komentują i udostępniają nasze filmy. Prosimy oczywiście o więcej, jeśli macie taką możliwość. Nie zapomnijcie też włączyć powiadomień, wtedy nie przegapicie, jeśli pojawią się jakieś najnowsze materiały. Serdecznie zapraszamy na następne filmy. Ja Was pozdrawiam gorąco i do zobaczenia. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove.